silnik 2.0 TDI z grupy Volkswagena i pobory oleju oraz ubytki płynu chłodniczego. Dzisiaj na warsztacie Skoda Octavia z 2016 roku z przebiegiem prawie 300 000 kilometrów. Silnik 2.0 TDI, 180 koni o kodzie Kuna. Słuchajcie, demontujemy właśnie silnik, auto pali pół litra oleju na 1000 km i do tego mamy ubytki płynu chłodniczego. Demontujemy teraz silnik, zostanie on kompleksowo rozebrany. Jest to wada tak naprawdę tych silników. Większość tych silników właśnie pobiera olej, ale również dochodzi do poboru płynu chłodniczego i będziemy diagnozowali, czy jest to wina kolektora dolotowego zintegrowanego z interkulerem wodnym, czy jest to wina po prostu uszczelki pod głowicą lub pękniętej głowicy, albo po prostu chłodnicy EGR niskiego ciśnienia. Na tą chwilę demontujemy silnik i zostanie to wszystko rozebrane. Kuna na stole. Na razie mamy ją ze skrzynią i obieramy z całego osprzętu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu już jest część rzeczy zdemontowana. Co warto już pokazać i co żeśmy zaobserwowali. Na cylindrze trzecim dosyć mokro. Mamy olej, pojawia się olej. Zobaczymy, czy jest to wina cylindra, czy być może uszczelniaczy zaworowych. Tak? Mamy zdemontowany już tutaj całą ekologię tak naprawdę i część układu chłodzenia. Zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Leży również turbina, ale tu mamy chłodnicę z EGR-em niskiego ciśnienia i bardzo mocno wszystko zaolejone. To wszystko będzie sprawdzane, bo mamy również ubytki płynu chłodniczego, tak? Czyli tutaj będziemy sprawdzali, podamy ciśnienie, zanurzymy to wszystko w wodzie lub jakimś płynie, zobaczymy, czy będziemy to w X-tonie po prostu sprawdzali. Na razie rozbieramy wszystko do końca, ściągamy skrzynię biegów, wieszamy na stojaku, tak, demontujemy głowicę, pompę oleju, to wszystko ściągamy i mierzymy cylindry. Silnik z osprzętu rozebrany, wszystko leży tutaj w skrzynkach. Zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Ile samych przewodów układu chłodzenia. To wszystko oczywiście będzie czyszczone, myte, ale co możemy już zauważyć po zdjęciu tego całego osprzętu? Tutaj od strony kolektora dolotowego, który jest zintegrowany z interkulerem wodnym, mamy wszystko bardzo ładnie umyte. Nie ma żadnego nagaru, którym zachodzą zawory ssące. I tutaj również jest umyte. Prawdopodobnie tutaj mamy pobory płynu chłodniczego, dlatego mamy umyte zawory i kanały dolotowe. Zdejmuję zaraz rozrząd, pokrywę zaworów, odkręcamy głowicę, wyciągamy tłoki, wał i zobaczymy, jak finalnie wyglądają cylindry. Silnik mamy już rozebrany do ostatniej śrubki i co wiadomo, co się stało? Puściła uszczelka pod głowicą, tutaj widzicie, to ciemne, tędy dostawały się spaliny do układu chłodzenia i mieliśmy również pobór płynu na tłoki. Po chonie nie ma śladu, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, może w tym cylindrze, ten mam oczyszczony. Po chonie nie ma śladu, mamy progi w cylindrach. Zużycia mamy 1/10 mm, ja to mierzyłem średnicówką, 1/10 mm zużycia klinowego. Również mamy owal w cylindrze. Także blok wieziemy na szlifiernię. Co dalej? Zaraz Wam pokażę głowicę. Głowicę mam w myjce, ja już ją myję, zaraz będę jej demontował zawory. Po głowicy również widać, że puściła uszczelka pod głowicą. Mamy tutaj wał korbowy, tłoki, również panewki główne i korbowe. Zobaczcie, jak wygląda
panewka. Jest to panewka główna ze środkowej stopy. Dziura w panewce. Tak? Co do tłoków. Tłoki mocno zużyte. Może najpierw pierścienie. Pierścień olejowy zanagarowany. I co warto jeszcze dodać? Dlatego mieliśmy pobory oleju. I mamy stalowe pierścienie. Wszystkie 3 sztuki. Zobaczcie, nie są to pierścienie żeliwne, one są stalowe. Wywalamy teraz tak. Wieziemy blok na szlifiernię, zakładamy nowe tłoki. Pierścienie, które przyjdą z tłokami oryginalnymi, wywalamy, zakładamy żeliwne pierścienie z powłoką chromową. Co do tłoków. Tłoki nie posiadają otworów spływowych. Wedle producenta, czekajcie, bo to już jest wszystko do wyrzucenia, wedle producenta olej ma spływać tutaj tym zatoczeniem i odpływać do misy olejowej. To się nie sprawdza. Zostaną odwiercone kanały olejowe w tłokach. Ja to robię u siebie, robię też to wysyłkowo i mogę Wam pokazać, bo ludzie składają silniki 2-litrowe i po remoncie taki silnik dalej bierze olej. Ja już się kiedyś też z tym zderzyłem i tutaj mamy taki silnik, który jakiś czas chodził. Miał pierścień olejowy 3 mm i nic to nie dało, ponieważ ten olej nie ma którędy odpłynąć i również tutaj będziemy odwiercali otwory w tłoku, żeby ten olej miał którędy odpłynąć. Jak to wszystko zrobię, to Wam pokażę. Teraz tak, myjemy blok, głowica już umyta, myjemy blok w myjce i blok zaraz wiozę na szlifiernię. Głowica jest w myjce, jest już wstępnie umyta i może pokażemy również. Również widać, że puściła uszczelka pod głowicą. Ja ją zaraz wydmucham do sucha, demontuję zawory i głowicę sprawdzam na szczelność, ponieważ w 2-litrowych silnikach lubią pękać też głowice. Szlifierni mamy już odebrany, troszeczkę to trwało. Ile trwa takie tulejowanie? Bo muszę dodać, że nie było tutaj żadnego szlifu. A dlaczego ja nie robiłem tutaj szlifu, a przeprowadziliśmy tulejowanie? Słuchajcie. Nie ma z Primy pierścieni nadwymiarowych. Jeszcze nie ma, bo czekam na dostawę. Plus 0,50 pierścienie primowskie niedługo się pojawią, czyli 81, 50 pierścienie niedługo będą dostępne. Zamówiliśmy, idzie produkcja i wtedy będziemy robili szlif. Co daje nam tulejowanie? Dlaczego żeśmy też zatulejowali? Te silniki ogólnie są z kiepskiej jakości żeliwa. 200 000 kilometrów śladu po honowaniu już nie ma. Jakie zastosowaliśmy tuleje i co jest ważne? Tuleje robione pod zamówienie. Nie zakładamy żadnych tureckich tulei. Słuchajcie, z dobrej jakości żeliwa, tuleje zamontowane, kołnierzowe, piękny hon, bardzo drobny. Ja strasznie nie lubię, słuchajcie, jak ja to mówię, honów traktorowych, czyli gruby, szorstki hon, bo w momencie, gdy macie delikatne pierścienie, to zanim ten silnik się dotrze, to potrafią skończyć się pierścienie. I co dalej? Co było jeszcze robione? Oczywiście na sam koniec po tulejowaniu honowanie oraz planowanie płaszczyzny bloku, ale jeszcze przeprowadziliśmy jeszcze jeden zabieg, zleciliśmy osiowanie stóp głównych wału korbowego. To się robi taką długą osełką. Wstawimy zaraz film, jak to wyglądało. A dlaczego to zostało zrobione? Nie dlatego, że... Może tak. Jakie działają największe obciążenia na wał korbowy, na stopy główne? Na dolną panewkę. Tak? I można by było pomyśleć, że będzie owal, czyli ta średnica będzie większa. A jednak okazuje się co innego. Że luzują się stopy, dochodzi do tego, że one się uklepują, zaczynają pracować i się uklepują stopki. Tak? I w momencie, gdy my to rozkręcamy i skręcamy i mierzymy, to tutaj w tym przypadku mieliśmy ciaśniej o 300. Wszystko zostało wyrównane, wyosiowane. Teraz montujemy. Wkładamy cały blok do myjki. Tak jak wcześniej mówiłem, przed oddaniem na szlifiernię blok był myty. Po odbiorze również blok myjemy, także
transportuję go, słuchajcie, niesamowicie ciężki, bo to żeliwo. 45 stopni w Xtonie. Montujemy dyszę zaraz rotacyjną, chociaż nie, dyszę rotacyjną nie, zwykłą. I myjemy. Myjemy dokładnie. Przede wszystkim, żeby wyczyścić, umyć, wypłukać wszystkie kanały olejowe, żeby nie zostały żadne opiłki po obróbce. Ja Wam mogę pokazać, jak te opiłki po obróbce wyglądają, bo tutaj coś jest. Poczekajcie, może uda mi się sięgnąć. Zobaczcie, jaki muł. To jest żeliwo. Żeliwo jest strasznie szorstkie, żeliwo strasznie szybko wyciera. Także jeżeli byście nie umyli takiego wału korbowego albo byście nie umyli takiego bloku po naprawie i byście zmontowali to wszystko, momentalnie silnik się zaciera. Także czystość pracy, jak ja zawsze to powtarzam, jest najważniejsza. Co chciałem Wam jeszcze powiedzieć, zanim ten blok tutaj włożę, będzie ktoś musiał mi pomóc oczywiście. Co do wału korbowego. Wał korbowy przyjdzie z nowymi panewkami. Mamy go tu. Ale rozsypało się, bo warto też wiedzieć, że czasami w wałach korbowych od strony koła zamachowego jest łożysko igiełkowe, takie centrujące. Rozsypało się łożysko. Również zostanie to przy pomocy ściągacza wyjęte i wymienione. Łożysko zaraz Wam pokażę, bo ja już gdzieś mam tutaj zamówione i gdzieś leży. Mam już również tłoki oraz pierścienie. O, proszę bardzo. Trochę części już do niego mam, co prawda duży karton, ale to tylko, żeby złożyć dół silnika. Jest to takie łożysko igiełkowe, tak? W które, słuchajcie, wchodzi ten wałek ze skrzyni biegów. Nie? Także wprasujemy to łożysko, tamte oczywiście wyprasujemy te łożysko igiełkowe po umyciu tego wału. Wprasujemy, montujemy blok silnika na stojaku i zaczynamy wszystko skręcać. Blok umyty, wał korbowy również, panewki główne, górne już są zamontowane. Zobaczcie, to wszystko ładnie tutaj siadło. Smarujemy teraz. A czym to wszystko smarować? Ja smaruję zwykłym olejem silnikowym. A dlaczego nie smaruję tymi wszystkimi gęstymi olejami? Ponieważ w momencie skręcenia takiego wału Wy nie będziecie w stanie ocenić, czy to jest dobrze zrobione. Tym wałem po prostu nie idzie ukręcić na tym gęstym oleju. Także zakładamy wał korbowy. Tak. Do tego nowe panewki oporowe. To już jest wszystko oczywiście nasmarowane. Do tego zakładamy nowe panewki oporowe, które znajdują się tutaj na środkowej stopie. I ja mam je gdzieś tutaj. I kręcimy stopy wału korbowego. A z jaką siłą takie stopy wału korbowego kręcić? Tu również zaraz przyjdzie nowiutka panewka. 65 N, 90 stopni. Wał korbowy skręcony, zamontowane nowe panewki, nowe pierścienie dystansowe, nasparowane oczywiście wszystkie szpilki skręcone z odpowiednią siłą. Co dalej? Demontujemy to teraz wszystko ze stojaka, stawiamy na stole i będziemy montowali uszczelniacz tutaj od strony, wału korbowego od strony skrzyni. Żeby taki uszczelniacz zamontować, który jest razem zintegrowany razem z kołem sygnałowym, należy użyć do tego takiego oto urządzenia. Także ściągamy, montujemy uszczelniacz, później montujemy z powrotem wszystko na stojaku, zakładamy uszczelniacz od strony tutaj rozrządu razem z nowym paskiem do napędu pompy oleju i przystępujemy do montażu tłoków z korbowodami.
Dalej przystępujemy do montażu nowiutkich tłoków razem z korbowodami. Oczywiście do tego nowe panewki oraz nowe śruby stopy korbowodu. Co do tłoków. Tłoki mamy tu. Mam dużo telefonów, słuchajcie, od ludzi, którzy składają silniki dwulitrowe, czy to starszej generacji, czy nowszej generacji i te silniki po remontach dalej biorą tyle samo oleju, co przed remontem. A co jest za to odpowiedzialne? Zobaczcie, tu w tym tłoku, to jest tłok nowiusieńki, nie ma otworów spływowych, którędy mógłby zgarnięty olej odpłynąć. I ja takie tłoki poprawiam. Już Wam pokazuję jak. Frezujemy takie oto otwory, które są odpowiedzialne za odprowadzenie oleju do misy oleju. Ten olej, który jest zgarnięty z cylindra, tymi otworami odpływa tutaj tędy do misy olejowej. I te silniki w tym momencie przestają brać olej. Również dobieramy inne pierścienie primoskie z dobrego żeliwa. Nie zakładamy tych pierścieni, które przychodzą z tymi tłokami. Co do teorii, że te odwierty są połączone, tu jest kanał, który jest odpowiedzialny za chłodzenie denka tłoka. Te odwierty nie łączą się w żaden sposób tutaj z tym kanałem olejowym, który jest odpowiedzialny za chłodzenie denka tłoka. To jest wszystko wymierzone, zrobione być tak, jak być powinno i wiele tłoków, które zostały do mnie przysłane, słuchajcie, poprawiłem i te silniki oleju nie biorą. Także montujemy odwiercone tłoki z odpowiednimi pierścieniami. Tłoki mamy już zamontowane, wszystko skręcone z odpowiednią siłą, obowiązkowo nowe śruby, jak i pasek do napędu pompy oleju, uszczelniacze zamontowane, śruba centralna wału korbowego dokręcona i teraz słuchajcie, jak taką śrubę dokręcić? Musicie się zaopatrzyć w taki przyrząd blokujący, to jest taka łapa, metr długości. Tą śrubę dokręcamy bardzo mocno. Obowiązkowo nowa śruba, 180 Nm i w dwóch etapach, 90 stopni i później stopni 45. Także bez łapy tutaj blokującej nie jesteście w stanie dokręcić, chyba że zblokujecie sobie tutaj od strony koła zamachowego. Co dalej? Odkręcamy silnik. Trzeba dobrać grubość uszczelki pod głowicą. Zostanie wymierzony występ tłoka. Pokażę Wam zaraz, jak to się robi. Ale zanim to zmierzymy, pokręcimy sobie wałem korbowym. Zobaczcie. Piękny hon. Mamy pokręcone. Ustawiamy w górnym martwym punkcie pierwszy cylinder. Oczywiście cylindry mierzymy wszystkie. Mierzymy występ tłoka przy pomocy statywu magnetycznego oraz czujnika zegarowego. Wszystkie tłoki należy przemierzyć i korzystając z katalogu dobieracie grubość uszczelki. Mierzymy. Zobaczcie. Mamy wyzerowane, jedziemy powolutku do góry i zobaczymy, ile ten tłok wychodzi nam ponad blok. 3 dyszki, 4,5 mm. Dookoła mamy milimetr, czyli 1,03. Na pierwszym cylindrze występ tłoka 1,03. Wszystkie 4 tłoki tak mierzymy. Korzystając z katalogu, jak mówiłem wcześniej, dobieramy grubość uszczelki pod głowicą. Silnika mamy już zmontowany, wymierzony występ tłoka i już Wam mogę powiedzieć, że tutaj w tym przypadku przychodzi uszczelka dwukarbowa. Co dalej? Bierzemy się za obróbkę gniazd zaworowych oraz planowanie głowicy i wymianę uszczelniaczy zaworowych. Głowica leży tutaj na stole i już Wam pokazuję, jak dobrym sposobem szybko i tanio splanować głowicę. Coś takiego i jedziemy. Planowanie głowicy, godzinka, 2 z sąsiadem lub szwagrem. Zobaczcie, jak ładnie się błyszczy. Oczywiście to jest żart. To nie jest głowica od tego silnika, ta głowica jest pęknięta. Tu mamy taką po prostu zdobyczną, złomową głowicę, gdzieś tam wykorzystujemy na części. Jak potrzeba nam jakąś szpilkę, wykręcamy. Dobra, idziemy na maszynę, pokażę Wam teraz, jak planujemy głowicę i jaka była krzywa.
Głowica już jest po drugim przejeździe na maszynie i zobaczcie, tutaj cały czas jest jeszcze dołek, także planujemy jeszcze parę setek, zrzucimy z niej i zaraz wkładamy do myjki i myjemy. Głowicę mamy już gotową do montażu. Splanowana, obrobione gniazda zaworowe, dotarte, wszystko wymienione, uszczelniacze zaworowe, na sam koniec wszystko umyte oraz odtłuszczone. Zobaczcie, wygląda pięknie. Uszczelka leży już pod głowicą na swoim miejscu. Uszczelka jest dwukarbowa. Wyliczone to zostało z występu tłoka. Wcześniej Wam pokazywałem, mierzyliśmy występ tłoka w celu dobrania grubości uszczelki pod głowicą. Tak? Szpileczki nasmarowane, przygotowane, wszystko. Zakładamy głowicę. Siedzi. Kręcimy szpilki. Głowica już na swoim miejscu, zamontowane również wałki rozrządu oraz cały rozrząd. Broki już też na swoim miejscu od wałków balansujących. Wałki balansujące, już chyba o tym mówiłem. Mamy do tego specjalne blokady. Co dalej, słuchajcie? Mamy również termostat, przystawkę olejową, już filtr jest też zamontowany. Tak? W następnym etapie napełnimy układ smarowania olejem, żeby nam ten silnik na sucho nie wystartował i żeby nie męczyć go też na rozruszniku. Mam takie pneumatyczne urządzenie, podpinam się w kanał olejowy i napełniamy układ smarowania. Zobaczcie. Będzie widać, jak olej będzie wypływał. Idzie powietrze z hydraulików i idzie olej. Na stopkach również olej się pojawia. Ja już oczywiście ten zabieg wcześniej już robiłem, także ten silnik już jest odpowietrzony. Ale bardzo fajny patent, słuchajcie, napełniacie cały układ smarowania i silnik tak naprawdę jest gotowy do odpalenia. Co dalej? Zakładamy obudowę rozrządu, pokrywę zaworów, turbinę, wszystkie przewody, instalację elektryczną i zobaczycie, jak zaraz z takiego małego silniczka ten silnik urośnie, jak założymy na niego cały osprzęt. Silnik mam już finalnie poskładany. Pamiętacie, jak wyglądał wcześniej? Blok z misą olejową i z głowicą, jaki był mały. Zobaczcie, jak to wszystko się urosło. Jak ten silnik jest teraz sporych rozmiarów. A tak naprawdę jest to 2-litrowa jednostka w TDI. Ale czym on się różni od takiego starego typu silnika 2.0 TDI? Przede wszystkim kolektorem dolotowym, który jest zintegrowany z interkulerem wodnym. Bardzo często dochodzi tutaj do pęknięcia tego interkulera wodnego i płyn dostaje się nam na cylindry. Bardzo mocno rozbudowany układ chłodzenia. 2 EGR-y, EGR wysokiego ciśnienia, który mamy tutaj. Przestawiacz faz rozrządu, tutaj w tym miejscu. Mamy tutaj koło. I EGR z chłodnicą niskiego ciśnienia. Oczywiście turbinka, tak, filtr cząstek stałych z katalizatorem, mnóstwo czujników i to wszystko, ta cała ekologia, słuchajcie, doprowadza do tego, że taki zwykły, prosty silnik 2-litrowy rośnie nam do takich rozmiarów. Co dalej? Zakładamy nowiutkie koło dwumasowe i skrzynię biegów, tak? Zalewamy później ten silnik olejem i montujemy, albo później zalejemy go olejem, jak już zamontujemy go do karoserii i montujemy go do karoserii. Skrzynia biegów już zamontowana,
Wszystko zmontowane, do kupy, że tak powiem, wyczyszczone i przystępujemy do montażu, do karoserii. I tym będzie zajmował się Oliwier. Sam go włożysz, mam Ci pomóc. Troszeczkę Ci nie będzie pasował, bo to powinien być w linii prostej. On potrzebuje do tyłu, nie? Podbić go troszkę. Widzisz? Jak będziesz chciał go tu wkręcić, to nie będzie pasowało, nie? Ale to on się, poduszka się ułoży. No dobra. Tyle. Tak on się gibie, nie? Tak go chcesz, nie, a nie lepiej niżej samochód jeszcze opuścić? Ja jak do tych... A do góry? Bardzo blisko, to wystarczało wysięgu. Nie, no wystarcza, tylko przykręcić byś miał problem, nie? Nie no, wchodzę na płyt. A, no dobra, okej. Tryk, tyk, tyk. Już nie przeszkadzam. Silnik zamontowany do karoserii i zaraz będziemy mieli pierwsze odpalenie, ale zanim przystąpimy do odpalania tego silnika, oczywiście należy go zalać olejem. Jaki olej? Oczywiście u nas olej tłusty. Także lejemy tłusty olej i zaraz będziemy auto odpalali. Warto również dodać, że będzie to nagranie z pierwszego rozruchu samochodu. Olej mamy już zalany, odpinamy wtryskiwacze, pokręcimy troszeczkę na rozruszniku, żeby się napełnił układ smarowania. I od razu odpowietrzy nam się układ trochę paliwowy. Masz młody stówę. Chcesz stówę? Masz. Kręcimy. 287 tysięcy przebiegu Skoda ma. Wydaje mi się, że wystarczy. Odepnij wtryskiwacze, odpinamy wtryski i próbujemy auto uruchomić. Pierwsze odpalenie. Płyn chłodniczy również jest. Auto jest zalane, silnik jest zalany płynem chłodniczym. Odpalamy. Mamy zapowietrzony układ paliwowy. Pięknie autko zapaliło. Pięknie chodzi. Cichusieńko i równo. I oto pierwsze odpalenie kuny. Pracuje pięknie. Co dalej? Nagrzejemy auto do 90 kilkukrotnie, wystudzimy ten silnik i zmieniamy pierwszy raz olej. Silnik rozgrzany kilkukrotnie, wystudzony
I teraz przystępujemy do spuszczenia oleju i rewizji filtra olejowego. Zobaczymy, jak silnik nam się układa. Jeżeli będzie wszystko w porządku, zalewamy świeżym olejem, oczywiście nowy filtr i robimy 200 km. Ale gorący. O, no dobra. Piękny, żółciutki. Mamy już w Skodzie wymieniony, a tutaj mamy rozcięty filtr oleju i wygląda to bardzo ładnie. Są jakieś pojedyncze wiórki, oczywiście zawsze będą po złożeniu silnika, nie ma ich gdzieś tam mocno dużo. Auto zalane świeżym olejem, robimy teraz 200-250 km i wymieniamy ponownie olej i kontrolujemy filtr oleju. Mamy przejechane już 265 km. O, i przystępujemy teraz do drugiej wymiany oleju. Spuszczamy olej do wiadereczka czystego. Czyściusieńki. Zobaczcie, jeszcze kolor miodowy jest. 265 km przejechane na tym oleju. Jest to już druga wymiana po naprawie tego silnika. Jeżeli będzie wszystko w porządku, jak rozetniemy filtr oleju i nie będzie żadnych wiórów niepokojących, to następna wymiana oleju za 2000 km. Olej mamy już drugi raz wymieniony i rozcięty filtr oleju. Nie ma tutaj żadnych niepokojących opiłków metalu. Słuchajcie, tutaj mamy filterek, który był wymieniony zaraz po dwukrotnym rozgrzaniu i wystudzeniu silnika, a tutaj mamy filtr, który został wymieniony po 265 km. Co dalej? Auto zostanie wydane dla klienta, następna wymiana oleju nastąpi za 2000 km, a my na koniec zalewamy dodatek do paliwa Puls GT. Słuchajcie, temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.